Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Centrum Edelmana. Happy birthday to you. Od tego zacznę. A teraz podzielę się kilkoma refleksjami. Jest mi o tyle łatwiej, że jako przewodniczący Rady Muzeum Historii Żydów Polin i EOIPSO tym samym jako przewodniczący kapituły Nagrody Polin miałem zaszczyt, honor i przyjemność nagrodzić, można powiedzieć w drugiej czy w trzeciej wersji, a więc jako jedną z pierwszych nagród Polin ustanowionych, wręczyć, przekazać Centrum Edelmana i Joannie Podolskiej. Zresztą muszę powiedzieć, że może jest to nieelegancko, ale kiedyś Majakowski powiedział: myślimy Lenin, w domyśle partia, mówimy myślimy partia, w domyśle Lenin, i u mnie jest tak samo. Myślimy Centrum Edelmana, w domyśle Podolska. Myślimy Podolska, w domyśle Centrum Edelmana. Więc zacznę od takiej rzeczy. Od uczucia troszeczkę zawiści. 10 lat temu, a właściwie 12-13 lat temu, kiedy, może nawet kilka lat wcześniej, kiedy ja z ogromnym mozołem zbierałem pieniądze na całym świecie na budowę Muzeum Polin, usłyszałem, że my będziemy mieli pieniądze, bo jest taki fundator z Łodzi, który da nam tyle i tyle pieniędzy. Dosłownie, przepraszam za to wyrażenie, mnie krew zalała. Jak oni to zdobywają? Jak oni to dostali? A sobie pomyślałem, ja wiem, jak to jest. Obiecują, potem nie dadzą. Zobaczymy, jak dojdzie co do czego. I doszło do tego. I to jest mój największy podziw. I jest to oznaka, po pierwsze, mądrej decyzji fundatora, chwała mu za to. Po drugie, wielka determinacja ludzi z Joasią Podolską na czele, jak mi się wydaje, przynajmniej tak to wygląda z daleka, może od wewnątrz wygląda to inaczej. Wielka determinacja w doprowadzeniu sprawy do końca i potem wykwitło naprawdę coś za stosunkowo nieduże pieniądze. Bo to są pieniądze, ale są nieduże pieniądze, bo ja wiem, jakie są pieniądze potrzebne do budowania takiego centrum. Zostało zbudowane prężne, dynamiczne i to wszystko dynamiczne, prężne centrum, czegoś takiego nie ma, jeżeli nie ma ludzi za tym. Jeżeli są ludzie, którzy są temu oddani, całkowicie oddani, to co się nazywa dedicated, którzy, po polsku jest takie słowo, które czasem jest nadużywane, którzy się poświęcają, uważają coś za swoją misję, za swoje powołanie. Tacy ludzie pracują w tym centrum i stąd jego sukcesy. A na czym polegają jego sukcesy? Pierwsza sprawa, pierwsza i najważniejsza dla mnie, do której być może wrócę później. I to za co, że daliśmy nagrodę. Za to, że to muzeum, że to centrum, podobnie jak nasze muzeum, próbuje zapełnić wakuum, jakie powstało po zniknięciu Żydów z polskiego krajobrazu. I to jest chyba rzecz najważniejsza. Jak oni to robią? Robią to wieloraku. Po pierwsze, i to, co jest, można powiedzieć, namacalne, nawet mi się wtedy wydawało, a po co oni budują takie centrum tak daleko od miasta? To był strzał w dziesiątkę. Dosłownie strzał w dziesiątkę. Obok, naprzeciw
dawnego getta, a więc w jakimś sensie dosłownie naprzeciw ulicy. Po drugie, naprzeciw miejsca, które było szczególną częścią tego getta, a więc enklawa romska przez krótki czas, a więc tak zwana kuźnia, na drodze do niestety, ale najwyższego miejsca pamięci, jakim jest cmentarz żydowski, a więc zupełnie na drodze do tego. I wreszcie w miejscu, które ja pamiętam dobrze, było wysypiskiem, brudnym miejscem, gdzie się pasły kozy, ale zrobił się z tego, zresztą muszę powiedzieć, dzięki pomysłowi Halinki Elczewskiej, wspaniały park ocalałych, który dzisiaj jest dosłownie przepiękny. A więc centrum ma od razu topograficznie jest świetnie umiejscowione, ma zaplecze w postaci pomnika Sprawiedliwych, parku ocalałych, a więc drzewka, które przypominają tych, którzy przeżyli, łodzian, którzy przeżyli i getto, i obozy, przeżyli wojnę. Mają za sobą kopiec, na którym jest jeden z symboli tego porozumienia polsko-żydowskiego, a więc Jana Karskiego. I potem jest samo centrum, w którym odbywa się wielka praca szkoleniowa, edukacyjna, wystawowa, wydawnicza. Mógłbym chyba pół godziny o tym mówić, ale przypomnę tylko kilka rzeczy. Sesje, jakie tam były urządzone i regularnie są urządzane. To są wydawnictwa, że wspomnę chociażby Hawę Rosenfarb, a więc zapomnianą, nieznaną w istocie odkrytą dzięki centrum pisarkę w języku jidysz, w jakimś sensie literacką kronikarkę getta łódzkiego i wiele temu podobnych rzeczy. A więc można powiedzieć, że niemal każda pozycja wydawnicza tego centrum to jest znów bardzo ważny element pamięci. To jest to, co centrum urządza, a więc pośredniczy między obecnymi najmłodszymi pokoleniami Polaków, łodzian, a ich przeszłością, a tymi, którzy dawniej tam byli. A więc one pośredniczą zarówno ich w szkoleniu i, co jest bardzo ważne, w oprowadzaniu po Łodzi, w upamiętnianiu miejsc, domów, które kiedyś odgrywały ważną rolę w życiu żydowskim. I mam nadzieję, że będą to nadal robili. Więc jeżeli zdaje się, że się rozgadałem, ale mogę powiedzieć jeszcze raz, wszystkiego najlepszego, oby tak dalej. Trzymam za was kciuki, trzymajcie się.